Witam. 20 grudzień 2023 rok. Godzina, tutaj mam 10:38. Tak wygląda właśnie kosmogram. Słońce oczywiście mamy w tym miejscu i w ostatni sam się w znaku Strzelca, czyli dokładnie w Skorpionie. Koniec, już się kończy Strzelec i jest to ten ostatni odcinek Strzelca. Chyba jeden z najtrudniejszych, jeżeli chodzi o samego Strzelca w tym okresie. Najbardziej pokazujący jakieś przełomy. Lękamy się jego i stajemy się niewolnikami jakby kłopotów, czy też w założeniu, tak by trzeba było przyznać, że nieszczęść to by było najprostsze powiedzenie. W dodatku, co tu ukrywać, jest kwadratura Słońca z Księżycem. Proszę spojrzeć tutaj na tabelkę. Ja pokażę i zaraz omówimy tą tabelkę. Tak. I tutaj mamy tą kwadraturę Słońca z Księżycem. Więc wychodzą wszystkie rzeczy, które są takie nie do końca prawidłowe. Oprócz tego jest Merkury w koniunkcji ze Słońcem, więc pla. I układy nerwowe są bardzo silne. I oprócz tego jeszcze właśnie jest Merkury w kwadraturze do Księżyca, właśnie Księżyc w kwadraturze do Merkurego, tak powinno się interpretować, ale czasami jest tak łatwiej. Nie ma różnicy, jednak jest różnica i to jest najważniejsze. Ta kwadratura też nie jest zbyt przyjemna. Wyjdą różne dziwne rzeczy. Akurat trzeba przyznać, że Wenus ma aspekty, ale z Marsem i to takie półsekstyl. To jest najkrótszy odcinek. To jest Mars jest w Strzelcu, Wenus jest w Skorpionie i zwróćcie uwagę jeszcze tym bardziej, że Wenus wyszła z wagi i znalazła się w Skorpionie. Teraz zobaczymy tylko w jakiej dładzie jest, w dładzie bliźniąt, więc też ma dużo do powiedzenia i najbardziej ecie-pecie i te wszystkie. Nie jesteśmy w tej chwili, ja nie jestem przynajmniej władny na tyle, żeby to sprawdzić, czy to jest czas rzeczywistej prawdy. Prawda dopiero wychodzi po czasie i to jest właśnie z jednej strony bardzo dobrze, bo w ten sposób ćwiczymy astrologię i tą wiedzę, czy ona jest rzeczywista, czy też nie. Na ogół się nie myli ta wiedza, tylko czy na pewno dochodzi do nas prawda. To jest wielki problem, co z prawdą, jak ona wychodzi, jak ona wygląda, jak interpretować to wszystko. Po pierwsze, bardzo źle, kiedy interpretuje się poszczególne planety, tak jak ja to robię. Jest to najprostszy sposób ze względu na to, że wszyscy lubimy takie nowinki, takie sytuacje, a to się sprawdziło, tamto się tak jest, bo się sprawdza, ale to jeszcze jest za mało. No trudno tutaj będzie zawsze być w tej pracowni, dlatego ciekaw jestem, czy przyjadą, czy ustąpią, ale chyba już ustąpili. Teraz następna sprawa. Jeżeli patrzymy na Jowisza, półsekstyl z Księżycem, trygon z Merkurem, nie umiem odpowiedzieć, czy jest to dobry trygon, dlatego że po pierwsze Słońce, znaczy tutaj Merkury i Jowisz, tak? Ten trygon. Czy nami się zabawi Jowisz, czy też nam ukróci coś? Bo Jowisz różne rzeczy robi. Nie zawsze jest dobry. Merkury, w zależności od której strony go będziemy brać, czy będziemy go brać od strony bliźniąt, czyli od tego układu, że nam się rączki zaczną drgać,
czy od tego, że będzie spod panny i dowiemy się, że właściwie jest już kres naszego pobytu tutaj na tym. No więc to też jest takie niezbyt miłosierne, niezbyt miłe. Pamiętajmy o tym, że Trygon jest lejcikiem takim, bo ktoś powie, ale proszę pana, pan oszalał, nie ma nic takiego wspólnego. Nie, ja tylko pokazuję, jak planety działają. A jest to Trygon. A jaką formę sobie wybierzecie, to jeszcze jest w dodatku wasza wolna wola. My nie rozmawiamy o konkretnym kosmogramie, ale o konkretnych rzeczach, które się mogą zdarzyć wam. Nie każdy z was jest inny. Każdy z was inaczej widzi. Każdy z was ma inną optykę. Jeden widzi przez różowe okulary, a drugi widzi przez te dziurkowane ariuwedyjskie. I widzi o dziwo wyraźniej. Dlaczego? Nie wiem. Może takie skonstruowane oko. Ja mam dwa typy tych okularów, każda jest inna, bo jedne okulary mają duże dziurki, znaczy duże, nie duże, dla mnie duże, a tamte mają tak jakby trójkąciki, jakby wiercone 3 razy. I to jest bardzo, no znaczy ja wolę tamte, ja nie noszę. Kiedyś nosiłem i szczerze mówiąc nawet montowałem filmy na tych okularach, ale musi być absolutna ciemność. Wtedy tak, bo ja widzę po bokach. Ja jestem, co do wzroku jestem dziwnym eksponatem, ale zostawmy to nie chodzi o to. I teraz ten Jowisz mamy. Teraz następnie Saturn. Saturn jest w sekstylu do Słońca. Saturn jest również w sekstylu do Merkurego i do Jowisza. Sekstyl jest takim pozytywnym układem, ale Uran jest pozytywnym. W dodatku nie wiadomo, kiedy w ogóle to się stanie, jak to się stanie. Przewidzieć Urana to trzeba być jasnowidzem. Uran jest nieprzewidywalny, dlatego że on działa, po pierwsze to jest bardzo dziwna planeta i ona ma swoje jakby swoją grę. Dlatego też trzymam i mam nadzieję, że to wszystko, co się dzieje teraz wokół nas, a dzieje się dosyć dużo, to wszystko runie. Dlaczego nie wytrzyma napięcia, przede wszystkim nazwijmy to przyrody. Przyroda jest niemiłosierna i teraz, biorąc pod uwagę ostatnio te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w Sejmie i tutaj z tą sytuacją tak proszkową i działań tych wszystkich, trzeba zwrócić uwagę, że coraz bardziej te media zewnętrzne ukazują nieudolność myśli. I coraz bardziej wszyscy są za tym człowiekiem, a coraz bardziej ukazuje się słabość tego wszystkiego, kto by chciał dzierżyć, przypuśćmy, w tym momencie taką gronostajową szatę i być władcą absolutnym. Właśnie ten absolutyzm kończy się, ktoś mówi, że nie, mówię nieprawdę, bo się dotykam do nosa. Nie. Właśnie mówię w tym momencie. Po to, żeby zaprzeczyć tym, którzy tam takie głupoty, że jak za ucho, to coś tam, za brodę, to coś, a jak siedzi, a jak ręce mu drżą, nie drżą. Bo stabilne rączki, bardzo stabilne. Jako artysta plastyk rzadko używam laski malarskiej, jak ci, którzy wiedzą, co to jest. Kiedyś pokazywałem tutaj, jak wygląda laska malarska. I to wszystko wsadzamy w duoda samse
tego skorpiona, czyli tą ostatnią. Czyli powiedzmy, że wykopaliśmy sobie jakiś dołek i w ten dołek to wszystko wrzucamy, ale możemy też w niego wpaść. To jest najciekawsze. I wchodzimy za te parę, no za dzień, tak, czyli dzisiejszy, jutrzejszy już znajdujemy się w Koziorożcu. To jest, właściwie trzeba by powiedzieć, że zamyka się pewna epoka tego roku, oczywiście tego roku. Jowisz zamyka i Strzelec zamyka pewne sytuacje i teraz otwiera się zupełnie nowy akt sceny zodiakalnej. Te akta są zupełnie inaczej. To są po prostu jakby diametralnie różne. Tak, diametralnie różne jest pomiędzy rybami a baranem. Diametralnie różne jest pomiędzy na przykład rakiem a lwem. Potem diametralnie różne jest pomiędzy wagą a skorpionem. Autentycznie to są, już łatwiej jest z panny do wagi, chociaż też tam występują bardzo wyraźne zmiany. Jakbyście obserwowali, bo te osoby, które obserwują, to widzą to wyraźnie, bo bardzo często mówicie, nie, życie jest ciągle identyczne. Tak, życie jest identyczne, tylko nie kupiliście tego, co chcieliście. Na przykład, chociażby. Poszliście do sklepu i okazało się, że sklep zamknięty. Poszliście do lekarza, okazało się, że za dużo pacjentów, albo system wysiadł. To, co się dzisiaj dzieje, a ja akurat i system wysiadł i 2 godziny wcześniej wszyscy wyszli sobie z pracy. Potem następnie coś tam i coś tam, coś tam. Właśnie to są ryby. To jest ten dziwny stan ryb, który robi coś na odwrót i my nie możemy jakby skwalifikować tego, co żeśmy zamierzyli. Czy idziemy do lekarza i ten okres właściwie, i teraz jest kwestia, czy jesteśmy tak zdeterminowani i tak zorganizowani, że możemy ten okres przenieść i zamienić go na coś innego. Jeżeli tak, no to chwała Jowiszowi o wielki, że to zrobiłeś. Ale jeżeli tego nie zrobiłeś, to masz tak zwany czas stracony albo utracony. Obojętnie jak to będziemy nazywać, ale na ogół tracimy ten czas. I teraz co robimy? Jeżeli przy tej wychodzimy z tej poradni na przykład i idziemy sobie gdzieś, przypuśćmy do jakiejś kawiarenki na loda. No teraz zima, dobra, na gorącą szarlotkę. Jeżeli w ogóle taka kawiarenka istnieje. W Krakowie wiem gdzie, a tak to raczej nie. No, ale już w założeniu jesteśmy w Krakowie, idziemy na tą szarlotkę. Zjadamy tą szarlotkę oczywiście i potem idziemy gdzie? Z powrotem wracamy na te same tory. Tylko nie załatwiliśmy nic przez ten czas. Jedynie tylko zaspokoiliśmy swoje kubki smakowe i zadowolenie, że byliśmy w kawiarni, ale nie jesteśmy z tego momentu szczęśliwi, że wykonaliśmy zadanie. Zadanie zostało nie wykonane, tylko spaprane, ponieważ straciliśmy czas, byliśmy na jakiejś szarlotce, która nam nic nie da, nic, tylko ciepłej. I widzieliśmy kogoś. Czasami zdarza się tak, że jest, przypuśćmy, spotykamy znajomego, którego nie widzieliśmy 20 lat, albo nawet miesiąc, czy 1 dzień i z nim musimy coś dopracować. Wtedy mamy szczęście. To jest jowiszowe szczęście i to jest wskazane. Tylko ile mamy takich szczęść w życiu, że nie dostaliśmy się do lekarza, bo system wysiadł, poszliśmy do kawiarenki, a w tej kawiarence akurat siedzi Andrzej. Boże, jak ja się cieszę, że Cię widzę. Po tylu latach, co Ty tu robisz? Słuchaj, ja mam do Ciebie wielki interes. Siadaj, a on już siedzi. Będziemy gadać. No przecież można dostać niebowzięcia.
Czy nie jest tak? Czy tak nie uważasz? Bo ja na pewno tak uważam. I to jest właśnie ta kwadratura Księżyca z Merkurem. To jest właśnie ta koniunkcja Słońca z Merkurem i cały czas jest takie szczęście w nieszczęściu. Czy to szczęście w nieszczęściu każdego z was dotyczy? Na pewno nie. Na pewno nie. Jest ogromna różnica pomiędzy jednym a drugim. Czasami wręcz patrz, poszedłem do lekarza i potem co? No przyszedłem do domu, siadłem i znowu siedzę i nie mogę nic robić, bo nie mam czegoś. Szmata mi w trybach? Wyjąć tą szmatę. Po co? Skąd wziąłeś tą szmatę? Zniszczyłeś sobie podszewkę, czy jakąś ścierkę kupiłeś? Ścierka kosztowała na przykład 3,50. Do 3,50 wyrzuciłeś w błoto? Czyś się zwariował? Trzeba było iść na szarlotkę, do jakiejś cukierenki, zjeść ją i może byś spotkał Andrzeja. Gotowy scenariusz? Widzicie różnicę? Ogromna różnica. I to jest właśnie to. Ktoś powie, no tak, ale dlaczego Pan mówi o tym? Bo Jowisz robi takie kawały. Jowisz robi bardzo różne kawały. Także jeżeli patrzymy na zapis kosmogramu, jeżeli ktoś pisze ten kosmogram, zapisuje ten kosmogram, to tego nie uwzględni. Kiedy jest interpretacja słowna, to wtedy widzimy, czujemy, niekoniecznie możemy być na jakimś nośniku typu telefon, czy tam jeszcze rozmawiać z tą osobą i dużo łatwiej jest wtedy nie pracować z tobą, bo wtedy wyczuwam, że ty wtedy już cię mam na tej szarlotce lub mam cię w tym domu, gdzie uważasz, że dzień zmarnowany, a dopiero się rozpoczął, bo jest godzina 10:38, tak? No więc jak nagrywam, to jest, przypuśćmy, w założeniu, niech będzie 11. Chociaż nie wiem, która jest, bo nie mam tutaj zegarka, ja nie noszę zegarka, mam w telefonie zegarek i to jest wszystko. A od momentu, kiedy telefony powstały, nie noszę zegarka, dlatego, że zegarki nie lubię, bo mnie nie to, że uczulają, ale zawsze mnie swędzi skóra pod zegarkiem, nie wiem dlaczego tak jest. Czasami widzicie, że noszę koraliki jakieś, albo tam jakieś bransoleteczki, a nie noszę w tej chwili, bo też zacząłem się drapać, nie wiadomo o co chodzi. Nie wiem, po prostu ja dużo używam mydeł, dlatego że ciągle rączki myję, czasami mam bardzo brudne rączki. No od farb. Wczoraj widzieliście tutaj obraz wiszący, dzisiaj już przeniosłem go do założenia suszarni. To są takie obrazy na szybko malowane. Robię taki cykl w tej chwili, konkretnie ziół. W tej chwili jest tych obrazów dopiero 3, a mam nadzieję, że namaluję ich ze 40 i one będą bohaterami jakichś tam scen erotycznych, zielarskich. No, znaczy erotyczne, to znaczy, no wiecie, jak się zioła stosuje, to dokłada się zioło do zioła, no i wtedy są herbatki jakieś, napary, jakieś dziwne rzeczy. Ja na tym się nie znam. Ja jestem konsumentem tylko. Ostatnio widziałem fantastyczną rzecz, taki czajniczek w filiżance i to wszystko ze szkła. I czekam aż czy jakaś coś tam z domem, ale nie umiem powiedzieć, widziałem to i czekam aż oni to ruszą z tym, bo to co widziałem to była potłuczona ta przykryweczka taka do tego dzbanuszka, a ponieważ szukałem takiego czegoś, szukam w ogóle takich, nie szukam, musi mnie się to podobać, a ponieważ będziemy prowadzić tutaj w Offsetce takie dyskusje, więc chciałbym, żeby ci goście byli uhonorowani jakąś przepiękną herbatą, czy jakimiś cudownymi ziółkami, albo nawet pokazać, że takie coś można zrobić, bo
No, my sobie nie zdajemy sprawy, ja tutaj mówię o dwójce. Można dwójkę stosować, ale dwójka nie działa. Muszą być trzy. Lepiej jedno zastosować i potem drugie i nie stosować dwójki, tylko stosuje się jeden, potem 3, potem 5, potem mamy 7, potem mamy i znowuż 11. Nieparzyste, czyli nie wolno i to musi być tak specyficznie. Będziemy rozmawiać o tym. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że inaczej po prostu ta substancja, to co robimy, nie ma znaczenia dla nas. Czyli wpadamy w tą ostatnią Dwada Samsa. Czyli ta Dwada Samsa, na przykład tak jak w tej chwili mamy Skorpiona, chcemy sobie pomóc, a nie pomagamy. I właśnie, czy można powiedzieć, że szkodzimy? Tak, bo nie spełniamy warunków radości. Czyli Jowisz nas oszukał. Rozumiecie? Sami siebie oszukujemy w ten sposób. Bo gdybyśmy dodali do tych ziół jeszcze trzecie zioło i zaparzyli, już wtedy działanie jest. A kiedy używamy dwa naraz, to działanie jest takie problematyczne, albo pomoże, przynajmniej nie zaszkodzi. To jest bardzo dużo. No i to nie za dużo, nie za mało, i wszystko w porządku. To jest obłęd. Już wtedy można powiedzieć, że jestem w 7. niebie. Ale 7. niebo to saturniczne. Jak saturniczne, to znaczy co? Przeszkoliło mnie na tym poziomie i już wszedłem w koziorożca. Już nie jestem w jowiszowym euforii. Udało się. O wielki! Tylko w 7. niebie. Czy wszedłem na wyższy poziom. I teraz za parę dni wchodzimy na ten 7. poziom i ten 7. poziom może nas roznieci i będziemy bardzo czerwoni, bo na przykład ktoś wymyśli sobie, że trzeba być bardziej potulnym i bardziej rozwojowym, bo nam wlepi jakieś cudo i to cudo będziemy musieli pod nadzorem podejmować decyzję, czy chcemy, czy nie, a jak nie, no to trudno do izolatki. Jak się patrzę na tamte czasy, które były 2 lata temu, uważam, że w tej chwili, mam nadzieję, że Jowisz nam na tyle pozwoli czas, że wrócimy do normalności, bo do normalności my sobie sami tutaj robimy nienormalności. My mamy tak zwanych memów i tak zwanych kosztorysantów, którzy szukają pieniędzy. No w tej chwili akurat wczoraj się zawiązała taka komisja, która będzie rozgrywać, ale wczoraj była waga. Ja mówię o sejmowych komisjach, jeżeli ktoś się przegląda sobie to. Jestem ciekaw, dlatego że akurat przewodniczący jest łodzianinem i mam nadzieję, że ten człowiek przez przeszkolenie tutaj tej czerwonej łodzi, bo tak nazywają łódź na zewnątrz, zresztą o dziwo czasami jestem zaskoczony, że w tym mieście szerzy się aż taka głupota. Bo w tym mieście naprawdę szerzy się głupota i to miasto, mimo że tutaj mieszkam, to jest nie coraz mniej, a coraz więcej. Naprawdę, czasami się zastanawiam, skąd bierze się taki, no ta natura to bzdura. To miasto coraz bardziej mnie zaskakuje. Czy Warszawa mnie zaskakuje? No Warszawa to jest, no przypuśćmy 20% to są łodzianie, no więc zupełnie mnie nie zaskakuje, bo to już w ogóle jest komedia miasto. Ale to zawsze każda stolica jest taką komedią, ale są miasta, które są, dlatego jeżeli patrzymy na poziom, to jednak wolę miasta te takie bardziej stabilne. Dlatego też, no zobaczymy jak to pójdzie. Dlatego też chcę być w internecie, ponieważ w internecie offsetka, a miejmy nadzieję, że już jesteśmy coraz bliżej tej offsetki,
czekam teraz po świętach, a przed Nowym Rokiem właśnie będziemy zastanawiać się, jak to wszystko zrobić. Potem przyjedzie, no nie wiem jak będzie luty, bo luty jest takim okresem, może faktycznie zrobię sobie jakiś taki zielone święta, bo no nie jestem pewien, czy czasami nie będę miał możliwości wyjazdu na chwilę. Zobaczymy, jak to będzie. No nie wiem, na razie się bardzo zastanawiam. Teraz między świętami no, będę musiał wykonać pewne czynności, dlatego że chciałbym troszeczkę poznać więcej rzeczywistości. Wiecie, takiej rzeczywistości, w której byliśmy, w której jesteśmy, niektórzy jeszcze są, a ja bym chciał przejrzeć, jakby zrobić déjà vu tego, co kiedyś nie spełniłem. A ponieważ jesteśmy w Strzelcu i ta retrogradacja jest Merkurego i ta retrogradacja pozwala właśnie na to, żeby nie poprawić, a sprawdzić, na ile się jest, przypuśćmy założenia, w swoich myślach rzeczywistym. I ta rzeczywistość ją urealnić albo urzeczywistnić. To w ten sposób. Ja wiem, że mówię bardzo trudnym językiem, że trzeba pomału to albo kilka razy obejrzeć, ale jak dokładnie przeglądacie te moje filmy, to wiecie, ci, którzy bardzo dokładnie śledzą, to dokładnie wiedzą. W astrologii chodzi o to, by po prostu to, co się plącze po naszym mózgu, te myśli, nie usystematyzować, bo ich się nie da usystematyzować. Jak się je usystematyzuje, to już jest po tym pomyśleniu. Tutaj chodzi o to, żeby wybrać sobie warianty. I te warianty, przypuśćmy 3, bo ja najbardziej lubię 3. Lewy, prawy i środkowy, tak? Nie wiem, czy dobrze pokazałem. Chyba odwrotnie, ale nieważne. Bo to prawy. Lewy. No i tu jest środek. Tak skupiam myśli, jak by to wytłumaczyć, żeby było najprościej. Jeżeli pójdziemy w prawo, tak, to w tym kierunku będziemy szli i wrócimy, bo cały czas idziemy w prawo i wrócimy do tej pętli. Jeżeli pójdziemy w lewo, znowu wrócimy i dojdziemy. No i w pewnym momencie staniemy w tym samym punkcie. Tylko że tak, jeżeli idziemy w prawo, to idziemy mniejszym kołem. Jeżeli idziemy lewą stroną, to idziemy większym kołem. Dlaczego? Dlatego, że po prostu lewa strona jest jakby większa u każdego człowieka. Jest asymetria. Chociaż to jest jedyna dobra rzecz, że jest ta asymetria. No więc wychodzi nam taka 8, tak? Małe kółeczko i większe kółeczko, ale jest nieskończoność. Teraz, czy możemy się na tym zatrzymać? Możemy, ale w tym punkcie właśnie, kiedy się łączy te 8, tutaj w tym punkcie jest ten środek. I teraz, jeżeli dojdziemy do tego środka, możemy przejść dalej i znowuż będziemy tworzyć 8, tylko nie wiadomo, w którą stronę pójdziemy. Czy pójdziemy tą większą 8, tak? Czy pójdziemy tą i zamkniemy to w tą stronę, czy w tą stronę. Nieważne, ale zawsze idziemy według pewnej zasady. Zawsze wir jest w tą samą stronę. Ale w pewnych momentach możemy się wyrwać z tej 8 i znaleźć się gdzieś w przestrzeni prostej. Jeżeli ta przestrzeń prosta istnieje, to właśnie teraz ta przestrzeń, w której teraz jesteśmy tego Merkurego, możemy sobie naprawić. To jest rzadkość, że Merkury jest w tym miejscu i możemy sobie przejrzeć swoje
jak to się mówi, nie do wiary, że żeśmy nie skończyli tego, albo ja wczoraj w rozmowie ze swoją sympatią, żeśmy właśnie tak rozmawiali, ja zrobiłem sobie taki rachunek sumienia swój. Dlaczego nie skończyłem tego, nie skończyłem tamtego? Ona nie wie o niektórych rzeczach, w ogóle patrzyła na mnie troszeczkę ze zdziwieniem. A chodziło o to, że po prostu jej córka jest na 2 kierunkach. Jest na medycynie i na ratownictwie. A chodziło mnie o to, że ja też byłem w pewnym momencie, miałem ten wybór i nie wybrałem tego równoległego. I po prostu wiecie, jak to osiołkowi żłobie dano. No i tak się zakończyło, że po prostu na przedbiegu, nieładnie mówiąc, zdechłem. I koniec. Po prostu a te dzieci dzisiaj mają szansę. Faktem, że materiał, którego ja się uczyłem, był przeogromny, po prostu przeogromny, to był ogromny materiał. Niektórzy wytrzymywali to, ale to nieliczni. Z takich osób, które znam, zaledwie 2 osoby wytrzymywały. Z całego środowiska, bo ja wiem, z tym, że na przykład moi koledzy, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych, czy wyjechali no kolega wyjechał do Włoch, na przykład do Rzymu i tam studiował w Rzymie, dał sobie radę na 2 kierunkach naraz. Faktem, że mało istotne kierunki, no, był prawo i on skończył socjologię. Kończył prawo i socjologię jednocześnie. Kolega w Stanach Zjednoczonych kończył szkołę filmową, dział scenografii i architekturę skończył. I właściwie skończył tą architekturę. Nie wiem, czy tą scenografię dokończył, ale doprowadził do końca. Jest scenografem i jest... Pytałem się, jak to jest, ale no nie umiał mi wytłumaczyć. Jest twórcą, a nie jest, można powiedzieć, elokwentny. Mieszka w tej chwili na Florydzie. Zrezygnował ze wszystkiego, bo już jest w zaawansowanym wieku, bo jest dużo starszy ode mnie. Dużo starszy. Jest bardzo dużo starszy. Wyjechał tutaj ze względu na to, że no, były czasy niesprzyjające. On wyjechał w 65 roku. Wtedy w tej nagonce. Tak. Do tej pory mamy jakiś kontakt, bardzo bezpośredni i czasami rozmawiamy o różnych rzeczach, o różnych jakichś takich historiach. No i tak jest. Słuchajcie, przynudziłem wam troszeczkę, ale cieszę się, że wysłuchaliście tej ostatniej Dwoda Samsy. Jutro też jest ta Dwoda Samsa. Nie chcę tutaj żadnych faktów, tylko chcę was pokazać wam to splątanie wasze, które jest, że ja mówię już terminologią taką psychologiczną, że wam się coś nie udało, albo czegoś zapomnieliście, czy coś. Nie, to jest zupełnie normalne. I pamiętajcie o tym, że im bardziej ćwiczymy ten nasz mięsień, wtedy dużo łatwiej jest to, co ja nazywam, ale już w astrologii, że kosmos przed nami otwiera wielkie możliwości, że te nasze myślenie jest takim, no można by było powiedzieć w pewnym sensie cudem, że otrzymujemy dary od Stwórcy. W jaki sposób? No właśnie w taki sposób, ponieważ nasze myślenie, my nie wychodzimy poza strefę komfortu. My nigdy nie wyjdziemy poza strefę komfortu. Jeżeli wyjdziemy, to stajemy się tylko zadowoleni i szczęśliwi, że przeszliśmy tą strefę, że pozostawiliśmy, że mamy większy obszar spojrzenia. I bardzo dobrze, ale to nie zmusza nas do poznania tej strefy, bo musimy pozostać w tej strefie, żeby znowuż poznać tą strefę, tą nową strefę komfortu, tak, którą żeśmy przyjęli i musimy znowu zrobić krok o następną strefę komfortu i to można by było nazwać, że to jest właśnie to, co będziemy teraz robić, bo przejdziemy do
Saturna i Saturn ma pierścienie. Jowisz też ma pierścienie, oczywiście, że tak. Tylko że Jowisz ma... To jest rola przypadku, że nam się uda. To jest to, co mówiłem kiedyś o tych organach Stalina, że jak to działa, walnęły pierwsze, to te pociski po prostu nawet się rozbijały, jeszcze z lufy nie wylazły, a już się spotykały, więc to było bardzo niebezpieczne dla tego otoczenia, które było. Dopiero kiedy one po kolei szły, strzelały, przepraszam, nie szły, no, szły, no, w zasadzie, tak, dobra. Już przestań, Ryszardzie, mącić wodą. I teraz, jeżeli one trafiały, to one trafiały, wiecie, to była najgorsza broń, jaka istniała podczas II wojny światowej, ponieważ sami strzelający nie wiedzieli, gdzie to działo trafi. I na przykład nie puszczało się, tak jak dzisiaj na przykład, jest tak precyzyjne, że właściwie jest do 20 centymetrów. Właściwie nawet kieruje to, co było wykorzystywane w Afganistanie. Organy Stalina orały kompletnie całą ziemię. Na przykład ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z takim przyszywanym wujkiem, który był właśnie między innymi Kołobrzeg i Berlin zdobywał. I on opowiadał, że ta ziemia była wtedy już, tam nic nie było po działaniach takich organów Stalina. Jeżeli oni ustawili na przykład 5 takich dział, to jak on zaczęli walić, to tam nie było mowy, żeby ktoś przeżył. Albo uciekł, bo przeważnie uciekali, albo został już. Był przeorany każdy centymetr ziemi. Po prostu i to był pas ogromny, także nie było możliwości puszczenia wojska w czasie takiego działania organów Stalina. Także absolutnie nie, to było niemożliwe. Także zastanówcie się nad jednym, jak chcecie spędzić ten czas, który mamy teraz, te parę godzin, tak, do zmiany znaków. Ja nie wiem, o której nawet te znaki się zmieniają, bo one tam, o której się zmienią, ale mamy czas jeszcze do tego, może jutro powiem, o której będzie koziorożec. A dzisiaj zastanówmy się nad jednym, co jeszcze możemy zrobić, bo jest to taki czas utopijny troszeczkę, ale zawsze brzytwy się można chwycić w odpowiedni sposób i się nie pokaleczyć. I tonącemu rękę podać, czyli ta największa ofiara, która jest, że dajemy komuś coś i nie chcemy nic w zamian, to jest najpiękniejsza rzecz, którą trzeba cenić, bo wtedy przestrzeń przed nami się otwiera przeogromna. I wtedy po prostu tak jest. Wiele lat pracowałem nad tym, żeby ta przestrzeń była. Ta przestrzeń przez niektórych jest, przypuśćmy, zamykana, a właściwie nie zamykana, tylko jest więcej taka, no mniej więcej słowa są tego typu, że no jak nie, no to w takim razie spadaj malutki, no to jest na tej zasadzie. Jak nie chcesz z nami współpracować, nie zawsze chcę współpracować z każdym, dlatego że po prostu niektórzy nie wiedzą, że robią błędy. A jak nie wiedzą, że robią błędy, no to się cieszę, że nie wiedzą, bo jeżeli są w stałym błędzie, czyli są w stałym zachwycie nad sobą. A pamiętajmy o tym, że zawsze lepiej mieć tego suflera, tylko nie suflera tam gdzieś, tylko jakąś osobę drugą, z którą możemy konfrontować i przede wszystkim osobę, przypuśćmy w założeniu, która naprawdę nie przeszkadza, tylko pomaga, bo zresztą tego Stańczyka trzeba mieć na bardzo wysokim poziomie, wybrać go na najwyższym poziomie, jaki jest, a nie na najniższym. Bardzo często ci klakierzy nas dobijają. Pamiętajcie o tym, to też jest. I Jowisz daje nam albo przyjaciela, albo nieprzyjaciela. To tak jak jest z charyzmą. Charyzma
ma tylko dwie postacie. Bardzo złych ludzi, bardzo dobrych. Nie ma tego środka. I Jowisz bardzo podobnie działa. Słowo dobre czasami jest bardzo złym słowem. Jeżeli człowiek jesteś wybitny, ale w czym? Jesteś wspaniały, ale... I to ale jest właśnie takie jowiszowe. I teraz jak mamy małe dziecko, potem jak jesteśmy starsi, jak przychodzą te wszystkie kłopoty, to właśnie, to co bardzo dziękuję tutaj takiej osobie, która dzwoni od czasu do czasu. I teraz będę robił, bo zrobiłem jednemu dziecku, teraz będę robił drugiemu dziecku. Wręcz powiedziałem, że nie, zrobimy dwoje dzieciom ten kosmogram. Dlaczego? Dlatego, że te dzieci będą razem żyły. To jest rodzeństwo. I pomiędzy nimi się może stać przyjaźń, a może się stać wrogość. Nie zawsze jest miłość pomiędzy braćmi, chociażby biblijnymi, tak? I można utracić tego brata. Dlaczego? Dlatego, że on jest tak zaprogramowany. To nie my. Pamiętajcie o tym, że zawsze jesteśmy satelitami, czyli ta osoba starsza jest zawsze w środku i trzeba na nią uważać, bo ona odchodzi pierwsza, bo ona jest najważniejsza, ta starsza osoba. Te młodsze są satelitami i one muszą się podporządkować pewnemu znaczeniu. Ja muszę się podporządkować kosmogramowi polskim, bo tutaj żyję. Jeżeli chcę, to muszę ulec relokacji i się przenieść z Polski. I wtedy relokuję się po 7 latach, nabieram tamtego kosmogramu i żyję już tam. I tam jest mi dobrze, jeżeli tam jest mi źle, znowuż mogę się gdzieś relokować. Czy muszę po 7 latach? Nie, mogę po 2 dniach relokować się pobytu tam, bo mnie coś nie odpowiada. I tak samo jest z rodzeństwem, tak samo jest ze wszystkim, co jest. Czasami mam teraz taką małą dziewczynę, już nie jest dziewczynka, ma 11 lat i urodziła się siostra. Nie więcej, przepraszam, 14 lat ma. 14 lat ma i urodziła się siostra. Jest bardzo niezadowolona. Dlaczego? To jest problem, o którym byśmy mogli rozmawiać i będziemy rozmawiać w Offsetce. Dlaczego? Dlaczego są te dzieci w pewnym sensie pozbawione dzieciństwa? Tej 14-latki, czy 13-latki, czy 9-latki, czy 7-latki. Mam kolegę, który ma 7 lat młodszego brata i nie jest szczęśliwy z tego powodu, ale mam bliźniaki, które są i są też z sobą niepogodzone. Bardzo niepogodzone. Każde poszło w inną stronę. I teraz trzeba by się zastanowić nad czym. I właśnie to jest ten Jowisz, który daje te różne relacje. Co spowodowało? A bardzo często środowisko, rodzice takie rzeczy tworzą. Słuchajcie, kończę. To są tematy, które są nieskończone, które będziemy kończyć, te tematy już w Offsetce. Mam nadzieję, że przyjdą tutaj osoby, które są szalenie władne w tym na zasadzie psychologów czy doświadczeń swoich, bo też takie osoby będę starał się sprowadzać, lub nawet jeżeli to później się tak rozwinie, to nawet może tam Państwo będą brać udział też i bardzo chętnie będę to widział, a w tej chwili po prostu już pomału przygotowujemy się do tego, że wchodzimy do znaku koziorożca. A dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że koziorożec jest rybami wodnika.
A ta epoka wodnika, zwracam już uwagę na to, jest tą epoką, która nas najbardziej interesuje i ten koziorożec będzie ustawiał nam prawo, będzie ustawiał nam pewną ekspozycję, jak mamy się zachowywać, jakiś kodeks, nie tylko moralny, ale także ten psychiczny i przede wszystkim Saturn jest lękiem, Saturn jest ograniczeniem pewnych swobód, które my musimy się nauczyć po to, żeby być ludźmi wolnymi, bo jeżeli będziemy działać zgodnie z Saturnem, wtedy my będziemy ustanawiać prawo. Kiedy będziemy przeciwstawiać się Saturnowi, wtedy on nas po prostu zdyscyplinuje i dlatego trzeba nauczyć się szybko tego koziorożca, to co się dzieje właśnie w tej chwili, że już zaczynają te komisje szybko działać i one się szybko zbierają, nie w przyszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, nie w tamtym, dlatego żeby one już mogły rozpocząć i tak samo my musimy zdyscyplinować swojego Jowisza, aby wejść już w koziorożca z całym swoim impetem zamierzeń. Jeżeli wejdziemy z tym całym impetem zamierzeń, jesteśmy właściwie zwyciężeni. Właściwie już wtedy mamy w założeniu ten marsowy Deimos i Phobos i możemy przylać albo jednym, albo drugim, bo te dwie rzeczy bardzo często są we władzach lękiem i pańką. Więc musimy tam wytworzyć ten upust naszej radości i swobody, dlatego że już były doświadczenia i w tej chwili Deimos i Phobos jest w naszym, a będzie długo. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że Deimos i Phobos jest w dłoniach naszego Marsa i marsowo możemy podejść do pewnych działań. A marsowo jest to po prostu naszą myślą, naszymi petycjami, naszymi konwersacjami, czy też po prostu zwyczajnie telefonem czy internetem, każdym przekaźnikiem, który ma w sobie, ponieważ przekaźnik znalazł się tu, w koziorożcu, ale jest także i Pluton, który sprzymierzy się razem z Marsem. To są planety bratnie. Pamiętajmy o tym. A jesteśmy w dładzie właśnie Skorpiona, któremu rządzi Pluton. Więc do zobaczenia do jutra i cieszę się, że te osoby, które wytrwały i proszę o, no tak jak wszyscy proszą o łapki, proszę o wpisy, proszę o cokolwiek, żeby to... Nie wszystkie filmy chciałbym, żeby niektórzy obejrzeli bez właśnie ten film jest taki do obejrzenia dla wszystkich, a ci, którzy chcą dopełnić swoje, niech wrócą do tych poprzednich filmów po kolei najlepiej i wtedy zorientują się, co to są uciekające, tak, kurczaki, jak oglądali. Albo mrówka Z. Trzymajcie się. Do jutra. Z Bogiem.